Hej, tu Seba, a dziś wam pokażę, jak zrobiłem to pyszne winko z winogron. Zapraszam na nagranie. Co roku zaraz po chmielobraniu biorę się za winobranie i produkcję wina z mojej mikrowinnicy. Mam 4 sadzonki Leon Milot i 4 krzaki Marshall Foch. Wychodzi mi z tego około 25-30 kg, które następnie muszę odszypułkować. Kiedyś robiłem to ręcznie, czyli szypułka po szypułce, odrywałem te grona. Obecnie udało mi się trafić za bardzo atrakcyjną cenę odszypułkowarkę. Zajęło mi to dosłownie kilka minut, a nie pół dnia, więc polecam takie rozwiązanie. Oczywiście to nie jest inwestycja na tak małą winnicę, ale jak widzicie, ja na działce też będę chciał rozszerzyć produkcję win o wina białe oraz jakieś inne może jeszcze szczepy. To odszypułkowarką naprawdę się to robi szybko, godnie, nie zajmuje to pół dnia. No, mamy od razu też zmielone winogrona, więc działa to bardzo fajnie. Dzięki temu, że pozbędziemy się części zielonych, czyli szypułek, unikniemy cierpkości oraz smaków zielonych, trawiastych w gotowym winie. Powinno być dużo bardziej pijalne i smaczniejsze. Została też zmniejszona objętość z 2 dużych wiader do praktycznie jednego, około 25 litrów miazgi. Fermentować będziemy oczywiście na początku w miazze. Tu widzicie, jak ładnie oddzieliło szypułki, czyściutko, i tutaj macie już gotowe zmielone winogrona, które następnie trzeba zabezpieczyć, ustabilizować. Ja do tego celu używam pirosiarczanu potasu. Używam go około 1 grama na 10 litrów, czyli tutaj pewnie wyjdzie jakieś 2,5 do 3 gramów, coś takiego. Oczywiście rozpuszczano sobie wcześniej w letniej wodzie, a następnie dobrze muszę to wymieszać. Zabezpieczy nam to, tak naprawdę ustabilizuje nam, dzięki temu nie będzie tam się rozwijały ani bakterie, ani jakieś dzikie drożdże, po prostu są osłabione. Tu widzicie, sobie zmierzyłem reflaktometrem, mamy około 22 Brixów, czyli około 21 pewnie Belgię. No i też jeżeli widzimy, że grona mają takie stężenie cukrów, to wtedy też oznacza, że warto już zacząć zbierać. No ja właśnie tak około 20-22 Belgię staram się zbierać winogrona. Następnie przechodzimy do uwodnienia drożdży. Ja użyłem drożdży NDA 21. Robimy to kilka godzin po tym, jak ustabilizowaliśmy miąższ, czyli dodaliśmy pirosiarczan, tak żeby się deaktywował, i po tych kilku godzinach, 20 minut przed dodaniem, wsypujemy na ciepłą wodę, letnią wodę, tak naprawdę 25-30 stopni drożdże, tak żeby się uwodniły, powoli opadając. Nie mieszamy jakoś mocną łyżeczką, mechanicznie nie ma to sensu, możemy dodać trochę cukru, na pewno to przyspieszy. No i tak uwodnione drożdże następnie dodajemy do nastawu i mieszamy. Te drożdże, właśnie NDA 21, są generalnie dedykowane do tych 2 szczepów, więc fajnie się to sprawi. Te drożdże dają bardzo fajny, mocny, owocowy smak. Te drożdże przy 21 BLG powinny wyprodukować około 10-11% alkoholu. Po około 24 godzinach dodajemy pierwszą dawkę pożywki. Pożywka typu TAP. Jest to pożywka, która zawiera azot, fosfor oraz witaminę B. Ta pożywka nie nadaje się do piwa. Do piwa są specjalne dedykowane pożywki, które zawierają zupełnie inne substancje, ponieważ azot, fosfor, to wszystko się znajduje w słodzie. Myślę, że jednym z kolejnych filmów będzie właśnie o pożywkach do piwowarstwa. Jeżeli chcielibyście taki filmik zobaczyć, lajkujcie mi piszcie w komentarzach. No i zostawiamy tak fermentację na około 4, 5, 7 dni, tak żeby zeszło nam gdzieś mniej więcej do połowy cukrów. I po tym czasie będziemy odciskać na prasie. No i tutaj mamy już prasę przygotowaną, prasę, którą wykonałem sam już kilka dobrych lat temu. 20-litrowa, wymiary prasy to 40×26 cm. Zbudowana z klepek takich bukowych. Oczywiście wszystko w nierdzewce. Obręcze nierdzewne, do tego taca nierdzewna. W koszu jest oczywiście włożona taka siatka do filtracji. Worek filtracyjny tak zwany. Tak żeby dobrze nam to i czysto się odfiltrowało. Tutaj mierzę reflaktometrem zawartość cukrów. Możecie zauważyć, że reflaktometr pokazał około 15 Brixów, natomiast spławik pokaże nam około 10. Wynika to z różnicy, że reflaktometr w momencie, kiedy jest spora zawartość alkoholu, przekłamuje. Są na to kalkulatory, jeżeli znamy Brix początkowy, to możemy to wyliczyć kalkulatorem, ale ja zawsze się wspomagam spławikiem. Tu widzicie, jest około 10, tak jak wspominałem. Tutaj przelewam właśnie dzbankiem. I od razu dodaję pożywkę. Spirit pożywka zawiera deaktywowane drożdże tak naprawdę oraz drugą dawkę pożywki TAP, czyli azot, fosforan i witamina B. I to się właśnie robi w okolicach tam 4-5 dni od rozpoczęcia fermentacji.
Ja teraz przechodzę już do wyciskania. Tutaj mam takie podkładki, żeby, jeżeli nie mam kosza pełnego, czy też w ogóle lewarek się opuszcza, tylko tam mam około chyba 15 cm, więc trzeba potem sobie takimi podkładkami, tutaj chyba z drewna sosnowego, są te podkładki i ja zaczynam wyciskanie. Lewarkiem 3-tonowym, działa to bardzo sprawnie. Mam tutaj takie sprężyny, które potem mi ułatwiają wyciąganie, bo po prostu po zwolnieniu lewarek sam idzie do góry. Wyciskamy tak naprawdę powoli, jeżeli zaczynamy czuć duży opór, a widzimy, że sok już ładnie spływa, no to po prostu na chwilę przerywamy, niech sobie spłynie, no po pierwsze, żeby nam stacy nie wyleciał, po drugie nie ma też co na siłę próbować rozerwać tego kosza czy worka filtracyjnego. Tutaj widzicie, dodałem też wężyk, żeby mi to ładnie wężykiem spływało, żeby tego niepotrzebnie nie napowietrzać, no bo wiadomo, że jeżeli się dobrze powietrzy, no to mogą tam się rozwinąć jakieś bakterie octowe i zaczyna nam się robić na przykład ocet, ale raczej mi się to jeszcze nigdy nie zdarzyło przy winie, ale to tak prowizorycznie zabezpieczam właśnie wężyki. Tu widzicie, co jakiś czas po prostu podchodzę, kilka machnięć lewarkiem i to cały czas nam ładnie spływa. Ładna barwa też jest, te drożdże, które tutaj użyłem, one mają zapewnić bardzo intensywną barwę i bardzo owocowy aromat, smak. Ja już tam widziałem po zakończeniu praktycznie fermentacji, że jest bardzo, bardzo aromatycznie, owocowo i rzeczywiście ta barwa jest bardzo mocna. Dlatego też fermentowaliśmy w miąższu, żeby uzyskać jak najciemniejszą barwę, no bo też ze skórek dużo przechodzi. A oszypukowujemy po to, żeby nie było cierpkości w winie właśnie do tych części zielonych. Tu widzicie po wyciśnięciu, jak ładnie wygląda sucha, taka zbita ta pulpa. Dokładnie wszystko wyciśnięte. Z tych 25 chyba czy 26 kg winorośli wyszło mi około 16 litrów wina. No i tutaj zostawiamy to na fermentację. Myślę, że około kilku tygodni, 3-4 trzeba mierzyć Belgię, kiedy spadnie poniżej zera, tak jak tutaj widzicie. Czyli ta fermentacja burzliwa już ustała. Tutaj fermentowałem to w wiadrze, wiadro ma dużą, tutaj widzicie, przestrzeń, więc kolejnym etapem będzie po prostu zlanie z nadosadu po tych kilku tygodniach. Już na taką fermentację, powiedzmy, cicho, na leżak. Właśnie tutaj zlewam do balonu 15-litrowego, szklanego. Lepiej się przechowuje dłużej w szklanym, bo szkło nie przepuszcza powietrza, plastik trochę przepuszcza, więc tutaj ładnie powinno wszystko działać. No i też ta poduszka powietrzna jest, zobaczcie, może być jaka mała, po prostu tam kilka centymetrów. A tu widzicie, jaki został osad, szlam właśnie po fermentacji. Drożdże i inne osady już na tym etapie są oddzielone, więc nie ma problemu, że będzie się pojawiała jakaś autoliza, czyli smak, aromat drożdżowy w winie. No i teraz zostaje odłożone do leżakowania. Pamiętajcie o subskrypcji i polubieniu tego filmu. Do zobaczenia, hej!